Dzień dobry. Witam, kłaniam się wszystkim widzom. Nazywam się Aleksander Charecki, prezes Akademii Medycyny Regeneracyjnej, rozpracowщик wiele metod uzdrowienia. Piszę książki na temat zdrowia, rozpracowuję metody, przekazuję ludziom, żeby żyli długo, szczęśliwo i zdrowo. Kto tego chce, to będzie to miał. I teraz znowu kolejny raz zdradzają swoje tajemnice. Ostatni raz я награвав фильмик о овіянню в różnych składnikach, takich nogi, całe ciało, gardło. I tam była jedna nalewka, którą prosili, żeby ja zdradził, co to jest. Jak zwykle, простые люди без ничего to mogą używać zwykłą wódkę, bimber, gdzieś około 30% można powiedzieć. Ale ja używаю wielokrotnie z większym efektem inne składniki. Teraz zobaczymy odcinek, gdzie będzie widocznie, co można użyć, a później ja zrobię jeszcze komentarz k temu, żeby wy zobaczyli, jak to zrobić w prostych domowych warunkach, można powiedzieć. Tam wszystkie składniki można dostać w internecie, gdzie chcecie. Proszę. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki i chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka przepisów, jak możecie z domowych produktów zadbać o swoje zdrowie. Pokażę kilka przepisów, gdzie będziecie mogli zastosować i wewnętrznie, i zewnętrznie. Zachęcam obejrzeć do końca. Bierzemy czarną gorczycę w ziarenkach i obowiązkowo musimy je zmielić, na przykład w mikserze. Po zmieleniu z miksera przysypujemy do słoika już czarną gorczycę, która zrobiła się u nas żółto-pomarańczowa. Drugim składnikiem wsypujemy pieprz cayenne, on już zmielony w proporcjach 1 do 5, to znaczy, że na przykład jedna część jest pieprzu cayenne i 4 części czarnej gorczycy. Zalewamy to wszystko alkoholem, czyli wódką 40%. Wymieszujemy to dokładnie i zostawiamy, aż wyciągnie alkohol na lepsze właściwości na około tygodnia, nawet do 2 tygodni. Macerujemy codziennie, warto to wymieszać, żeby dokładnie uzyskać najlepsze efekty zdrowotne. Bierzemy gotową mieszankę przypraw, którą podwyższa odporność. Mieszanka zawiera następujące składniki, to jest gorczyca czarna, pieprz cayenne, papryka ostra, chili, indie. To wszystko dokładnie jest zmielone, wymieszane. Możecie to zrobić oczywiście w domowych warunkach. Przesypujemy to do słoika, połowę słoika, później następną część zalewamy wódką 40%. Dokładnie to wymieszujemy i zostawiamy na około tydzień do 2, żeby się dobrze wymacerowało. Codziennie warto to wymieszać, żeby wszystkie składniki dobrze się wymieszały.
Bierzemy gotową mieszankę owocowo-ziołową profilaktyczną lub jeszcze nazywamy ją według instrukcji żółciopędną. Ona zawiera bardzo dużą ilość różnych ziół i owoców. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt różnych składników, które są opisane tutaj na opakowaniu i jakie są to składniki, zachęcam zapoznać się. Przysypujemy do słoika, około połowy słoika takiego zasypujemy tymi ziółkami wymieszanymi i zalewamy później wódką 40%. Zostawiamy taki słoik po wymieszaniu oczywiście na około tydzień do 2, dokładnie codziennie go wymieszując, żeby uzyskać jak najlepsze właściwości lecznicze. No i teraz ви побачили, як то зробити. Звикли в домових warunkach. Перший фильмик там, в фильмику перша rzecz, gdzie była zwykła czarna горчица, papryka, czerwone chili i pieprz czarny wymieszany. To składnik, który używaється фактично w medycynie już dawno. Tylko używaється на ciało jako taki tkaninka, nie tkanina, a papier taki i na niego robiится takie горчица i дається на ciało. Я розпрацював методу, która umożliwia dać taki składnik tam, gdzie były sprzedaється, no, фактично druga mieszanka taka była, to ona sprzedaється w sklepie i my dajemy to na całe ciało, jako rozpuszczaємо z wodą cieplej i wtedy dajemy na całe ciało. I to daje z nalewką, z alkoholem i zwykłej wodą daje niesamowity efekt. Dlaczego? Zobaczcie, ja był na Dominikanie. To jak ви myślicie, чи мають домініканці зимне убрання? Ви myślicie, że nie, bo tam cały czas 35 stopni plus minus 5. I wy będziecie w szoku, kiedy zapoznajecie się o tym, że dominikańcy chodzą w zimnym ubraniu w zimie. Przy temperaturze, kiedy oni nie mogą wytrzymać, nawet nie wychodzić w pracę, temperaturze na podwórku mniej jak 24 stopni, słuchajcie uważnie, jak temperatura plus 24 stopni, mniej jak 24 plus, ще раз mówię, to oni w zimnym ubraniu i już mogą nie wychodzić w pracę, bo im zimno, oni nie mogą pracować przy takiej temperaturze. Bo w nich nie pracuje organizm i on nie reguluje ich temperaturę. Nie ma tej funkcji, ona nie włączona, regulacja temperatury. My możemy przebywać minus 40, plus 40. My mamy w sobie regulację temperatury ciała w zależności od temperatury na podwórku. Regulujemy to ubraniem, ale i tak my przebywaем twarzą, rękami przy różnych temperaturach. Jest ludzie, jest kraje, w których nie ma tej funkcji. Ale ta funkcja czasami hamuje u zwykłych ludzi. Niektórych marzną ręki, marzną nogi, marznie całe ciało, oni nie mogą przebywać
innych takich, даже теплых warunkach. І то trzeba uruchomić. Мало того, że ta функція повинна працювати як zegarek, даже у когось вона працює, але не вельми. Также ми уживаємо ті методи і авіяння, і накладання тієї гарчиці з паприками на ціле тіло, яко розпущене в воді, цей складник, для того, щоб оздоровити максимально чоловіка. Коли ми даємо то на тіло звиклий, нормальний ефект і на алкоголі, і на воді, вtedy человек повинен найперв почуть моцное разгревание, моцное такое тепло, которое идет от тела. Горчица и паприки урухомляют процесс разгревания от сродка. Але вы даже не ведаете, что в сауне человек марзне, и при уживании горчицы найперв разгревка идет, а поздний человек марзне. И он, замерзая, и так, оп, знову влучається розгрівка. Знову, як розгрівся організм, знову влучається сладзання. І це ви мислите, ten процес так. І чоловік теж то горонце, то зимно, то горонце, то зимно. І він пребуває в єдній температурі, звиклий, нормальний, приємний. Але він то йому горонце, то зимно. То нормальний процес, нормальний організм. А в некоторих захамований ten процес. І некоторі тільки марзнуть, а некоторим тільки горąco. То недобре. Треба стимулювати, щоб ten процес був так, як я mówię. Wtedy bardzo mocno stymulujется system odpornościowy. I człowiek już nie marznie i jemu nie gorąco przy różnych warunkach. I tak samo u niego pracują wszystkie organy wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystko u niego w porządku wtedy. Także to, co ja mówię, i te składniki, które wam powiedzieli, to najlepsze, to faktycznie 5 w jednym, jak mówić, jak sprzedає хто coś takiego, to wy możecie używać albo zwykłą na przykład wodkę przy owijaniu, albo spirytus, albo bimber, albo coś takiego, albo możecie używać to składniki, takie nalewki z tymi ziołami, które ja powiedział. Налевка з зёл, która była pokazana ostatniej, to mieszanka зёл для herbatki, to co my sprzedali. Powiem даже historię, to było zrobione taki składnik około 10 lat temu i za ten czas ja naprawdę nie widział nikogo, komu to nie pasowało. Люди приезжают с różnymi dolegliwościami, z wątrobą, z żołądkiem, z jelitami, z nerkami, z bólami głowy, pupy i wszystkiego. I ta herbata na wszystko działa uzdrawiająco. To cud, ale jeszcze większy cud, że 30% ludzi mają alergię na jakiekolwiek zioło. A tam mnóstwo tych ziół, i te zioła mają przeciw alergii takie działanie. И никому не стало зле, даже если та мешанка мела який-колwiek складник, который человек не мог уживать особенно. А в tej mieszanki to super. Даже niektórzy skarżą, że ktoś nie zdążył szybko wypić herbatkę, to kot wypija tą herbatkę w moment, jak tylko człowiek gdzieś tam odwrócił się od stoła, to już kot szybko, koty, psy też piją, a oni rozumieją na wiele ziołach, oni sami wybierają, kiedy oni chore, jakie zioła im trzeba. Nam trzeba szkolić, czytać, im coś przekazać, im nikt nie mówi, ale oni sami uzdrawiają koty ziołami. Koty, psy. Niesamowita wiedza genetyczna, która przekazana zwierzętom, a nie ludziom. My możemy, nas trzeba przekonać, że to trzeba to zrobić, a ich nie trzeba przekonywać. Oni zachorowali, wychodzi, poszukuje i używają. Także ciekawe rzeczy dzieją się na świecie i ja wam daję proste takie składniki, które człowiek
якби не звертає увагу. Те віяння, наприклад, шиї, гардла, то ну, уживали przez tysięcy lat, я лічу. І я не зрабіў цуда, я тільки зрабіў, удасканаліў то, паказаў, як можна рабіць в dzisiejszych warunkach, з чаго можна рабіць, żeby to więcej działało. І то działa. Ból zубów, jak ja mówił, to tarczycy, problemy, nadczynność, недочинность, to akurat hormony reguluje, co jest uruchomienie procesu rozgrzewania organizmu. To praca hormonów. To hormony tak działają. W sekundę mam zimno, przez sekundę nas уже gorąco. To działanie hormonów. Regulacja hormonów, u kogo zahamowane hormony, to cud. Te rzeczy, które ja teraz wam mówię. Проблемы сексуальные, проблемы с станами запальными. Для чого чоловік потребує якісь антибіотики, які шкодять, а не такі прості речі, які я mówię. І то ж кожен може то зробити. Ten odcinek dzisiejszy to jakby uzupełnienie tego, co było dzień wcześniej na temat owijania z nalewkой alkoholowej takiej na nogi, na ciało, na szyję. Także to uzupełnienie tego. Proszę, ktoś tam już podniósł ręki. Witam serdecznie. Ja chciałam zapytać się, czy dzieciom te nalewki można stosować? No, niestety nie można. Trzeba. Trzeba. Я як був малим, мне то уживали. Як мої діти, внуки були, я їм теж уживав фактично в праві від уродження. І ведаєте, добрі лікарі в першій kolejności, як щось діється з температурою тіла, наприклад, підвищена моцна температура, то візьміть звикли даже водку, спіритус, даже оцет, щось таке. І на ринку, і посмаруйте то тіло. Dziecku, dorosłemu. To taki faktyczny taki środek reanimacji. Co daje jeszcze na przykład alkohol? Człowiek, który chory, u niego brak energii na uzdrowienie. Даже taka rzecz, o której nikt nie zwraca uwagę. Brak energii na funkcje organizmu, na uzdrowienie i na normalną pracę organizmu. A jeszcze, panie profesorze, mam takie pytanie. Osoba bardzo chora, leżąca, która przyjmuje leki, czy to nie będzie miało jakichś skutków ubocznych, że tu alkohol, bo on jednak wniknie przez skórę, a przyjmuje leki? Nie ma żadnej reakcji wtedy, nic się nie będzie działo. Я не wiem, jakie leki, także ja w tym akurat nie mogę wam poradzić, bo jest leki, które nieskazany alkohol, a тут jak najbardziej alkohol wchłaniaється przez skórę bezpośrednio. Także na ten temat ja nie mogę dać komentarza. Trzeba, żeby ludzie sami zapytali u lekarzy, czy to nie będzie problem z tym lekiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Zapytać u lekarza, w aptece albo w instrukcji gdzieś zapytać, jak to konflikt z tymi lekami. To mało, że z tymi, to jeszcze kiedy człowiek używa kilka leków, to w ogóle bomba atomowa, bo nie wiadomo jaka reakcja po tych wspólnych lekach. Rozumiecie, nie? Może każdy lek osobno działać pozytywnie, a kilka ich połączysz, to już negatywnie. No, w Polsce był czas, kiedy wprowadzili w medycynie taki lekarz ostatnio, który faktycznie pilnował, żeby leki łączyliś między sobą. Lekarz ostatniego kontaktu, można powiedzieć. Wszystkie przypisują, przychodzą do niego, a on mówi, czy można używać. To niedługo przytrzymało, pół roku tylko. I później tego lekarza zlikwidowali, bo okazało się, jak więcej jak 3 leki człowiek używa, to wszystkie ostatnie leki to już albo nie działają, albo działają źle. No i to
lekarz ostatniego kontaktu był zlikwidowany, bo i on mówił, że żadnych leków nie można używać, jeżeli ich więcej jak 3 leki. Barbara, panie profesorze, ja mam pytanie. Mój mąż od tygodnia, może 2, zaczyna narzekać. Boli go haluks się mu wytwarza. Czy robić takie, mogę mu zawijki z tego alkoholu? Ja powiem, że nie przeszkodzi. Chodzi o to, że żeby mu to na długo te zawijki robić? Ja mówił ще в першому odcinku, я nie wiem, z czego wy będziecie robili. Ja nie wiem, jakie jest tam zdrowie. Nie wiem, jak kto faktycznie będzie podchodził do tego, jaki organizm. Także ja nie dał i nikomu nie dam czasu, który człowiek może przytrzymać. Tak samo do akademii przyjeżdżają. Jeden wytrzymuje minutę, a drugi wytrzymuje godzinę. No i co? Powiesz Super. temu, kto minutę, żeby on trzymał godzinę, a skóru spalisz i już. No. Później będziesz leczył od innej problemy. Ja mam takie pytanie w sprawie bólu gardła. Tak naprawdę bardziej, czy w dzisiejszych czasach jest więcej tych infekcji? Tak po sobie, po obserwacji. Znaczy, pierwsza rzecz chciałam powiedzieć, że faktycznie jak ja byłam mała, to pamiętam nacierania przez moją babcię i przez moją mamę, jak była mała, albo jakieś podawanie kropelek. I później w tych czasach, kiedy ja już mam swoje dzieci i nagle wszyscy mówią, że alkohol nie dla dzieci, bo nie można i tym podobnym, niebezpieczny, to ja zawsze się zastanawiałam, no tak ja przeżyłam, skoro mnie nacierali i leczyli mnie alkoholem, nalewkami. A taka druga kwestia to moje pytanie, czy w dzisiejszych czasach w powietrzu mamy więcej tych infekcji gardłowych, ponieważ czy w ostatnich pół roku mnie złapały mocne infekcje gardła. Ja się zastanawiam, czy to mi spada odporność, czy faktycznie już w tym powietrzu jest według Pana no, coraz więcej tam nastrują. Dziękuję. No, pani sama odpowiedziała na to pytanie. Ja tylko powiem, że w ostatnich czasach z praktyki ja był zdziwiony na przykład z niektórymi chorobami, z którymi ja spotkał się. Ja myślę, że ich nie istniało w całości w przyrodzie. Na tyle to sztucznie zrobione, że ile tego produkują teraz, jak tego chleba, wszystkich i infekcji, i wirusów, bakterii, i grzybów, to wszystko jedzie sztucznie. I w dużych ilościach naprawdę. Ale z tym trzeba radzić sami. Jak pani choruje, a inni nie, warunki w prawie każdy ma, no trzeba coś działać swoim organizmem, podwyższać odporność, oczyszczać organizm. Dziękuję. Kto tam następny? Panie profesorze, w okresie klimakterium kobiety mają problemy dotyczące wybuchów gorąca. Jest to dolegliwość bardzo problematyczna. Pan wspominał tutaj, że te nalewki regulują hormony. Czy w takiej sytuacji, kiedy bardzo intensywne są te wybuchy, dokuczliwe, czy tą pierwszą nalewkę z gorczycą raczej zostawić, pominąć i skupić się na tych następnych, czy też wręcz odwrotnie, należałoby właśnie jakby tutaj na zasadzie takiego silnego działania Dłuższe i długo zastosować? będzie działać żelowe, troszeczkę w mniejszym stopniu będzie działać na hormony, ale też będzie działać. Wy sami widzicie, że ja odpowiedział na pytanie i dajecie to same pytanie. Faktycznie ja odpowiedział, że to działa na hormony i na to, że na te wybuchy gorące i u kobiet, i nie tylko. Такие проблемы mają даже и мужчины. У niektórych nie pracuje normalny organizm i u ich też czasami hamuje ten proces. Także u kobiet to kiedy znikają miesiączki przy menopauzie, a u innych ludzi, даже у kobiet i u mężczyzn, to może być даже u dzieci takie problemy.
Człowiek czuje, że to gorąco, to zimno, to gorąco, to zimno, przy zwykłym życiu. To zahamowana funkcja, to blend taki i to uruchamia. Warto wspomnieć na temat nalewki, które do picia do środka. Wytłumaczę ludziom na temat dodawania miodu, cytryny, ewentualnie i tak dalej, ponieważ ta mieszanka profilaktyczna jak najbardziej się nadaje do przygotowania balsamu do picia, tak? Bo tamtych pozostałe rzeczy to jak najbardziej na zewnątrz, ale nie tylko, więc warto w to wspomnieć. Tak. Ну, я cały czas to Ольку przekazał dużo synu metod i jednocześnie różnych mieszanek na to, żeby robić na alkoholu i dla picia, i dla zewnętrznego. I on cały czas skarżyться, że to dużo pracy trzeba, żeby uruchomić sprzedażu tych mieszanek, bo no, nie wszystkie ja mogę zdradzić te procentowe mieszanki. Tak samo jak na przykład składniki ja podał w mieszankach, a proporcję tam no, może być troszeczkę mojej tajemnicy. Także тут też ви повинні робити експерименти, спробувати, що, як, для чого. І докладnie можна зробити так, як ми робимо, а можна зробити і самому, і бачити, як у вас вийде то. Кожен теж індивідуальний чоловік, але є, ну, якби допрацьовані методи і допрацьовані mieszanki, które już działają, wiadomo z jakim efektem. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć o takim przykładzie z życia wziętym. Alkohol dzieci. Gdyby nie alkohol, mnie by nie było, mojej mamy by nie było. Wyglądało to w ten sposób, że małe dziecko, czyli moja babcia, już było skazane na śmierć. Chodziło, no nic nie jadło, nikt nie był w stanie pomóc i mówili, no wcześniej czy później już niedługo umrze. I to dziecko podczas przyjęcia podeszło do stołu, wyciągało rękę, odganiali to dziecko, że alkohol nie jest dla dzieci, a ciotka taka jedyna mówi tak, przecież skoro ma i tak umrzeć, to pozwólcie dziecku wziąć i wypić ten alkohol. No i to dziecko wypiło kieliszek, czy pół, tego już nie wiem, i zaczynało powoli jeść. I później wyrosła duża, piękna kobieta. Nie umarło dzięki alkoholu i dzięki temu sobie mówię, jestem. Także, no i też był inny przypadek, mój syn wymiotował, silne bóle brzucha, pogotowie ewentualnie wzywać, no ale to byłam akurat u mamy, tam pogotowie długo jedzie, powiedzieli spróbuj, bo on był mały, kilka miesięcy, z miętą albo z rumiankiem, dać odrobinkę spirytusu, no pół łyżeczki, łyżeczkę, troszkę, ile się uda. I rzeczywiście jak ręką odjął, nie trzeba było wzywać pogotowia, a wszystko ustąpiło. Więc nieraz ten alkohol nawet w przypadku dzieci no jakąś pomoc też przyniesie. Pewnie, że to się nie stosuje często, to raz w życiu, doraźnie bywają takie przypadki, że pomaga. Ну, я могу только подтвердить, можете, ви widzieli chwilę temu mojego syna, ja też dawał w wielu sytuacjach i jemu też. Żywy, zdrowy. Nie będę robił alkohol, reklamował alkohol jako dla picia, bo to ludzie nie mają miary, a w celach leczniczych alkohol jest najmocniejszym lekiem, może даже na świecie. I on był wypracowany też tysięcy lat temu i w różnych sytuacjach i on ratuje życie. Na przykład przez czasy wojny robili operacje i dawali jako znieczulenie. Ludzie pomierali bez anestezji, a i on też jest też anestezykiem i on znieczulaje, tak samo zabija infekcję. Człowieku zrobili operację, wiele ludzi umierali od infekcji po operacji, a człowiek, którego znieczulali alkoholem, to jeszcze wyżywał z powodu tego, że on był i znieczulony, i zdezynfekowany. Bo alkohol, jak wy widzieli w pandemii, był najpopularniejszym przy dezynfekcji
To, co ми прискали на ринки, то фактично алкоголь, тільки з різними додатками, щоб того не пили. То фактично псули якость, щоб люди не вживали до сродка і брали то алкоголь не тим, який люди вживають, а такі труjący, можна powiedzieć. Я powiem, że to on też nie bardzo dobrze даже na zewnątrz. Także te mieszanki alkoholowe, które wy będziecie robili na zewnątrz, trzeba robić na najlepszej jakości alkohol. Nie na najgorsze. O, na skórę tam może być i najgorsze. Nie. Najlepsze, bo przez skórę wchłanianie idzie jeszcze więcej, jak przez układ pokarmowy. Człowiek nie odczuwa tego psychicznie, można powiedzieć, efektu, że on pijany i już, i durny, można powiedzieć, ale on dostaje dużo energii, dużo komórki dostają alkoholu, i on odczuwa rozgrzewanie organizmu, to jest efekt faktycznie podawania dużej energii do ciała. Dziękuję. Panie profesorze, przy zakrzepicy myślę, że również można robić takie okłady, ale poproszę o potwierdzenie. No, ja wam powiem, mnie jest dużo znajomych, którzy piją dużo alkoholu i nie u jednego alkoholika nie ma problemu z układem krążeniowym i даже z sercem. Они умирают от проблем с вантробой, там, с якихkolwiek там проблем в innych органах, висідають нерки, там, і ще щось, бо warunki, в których вони п'ють і живуть, тих піяків, bardzo złe. Але уклад, можна сказати, жил і крążenia bardzo добре працює по алкоголю zewnętrznym. Теж розпускає і холестерин, і wszystko. No, także to bardzo dobre. Ten przypadek to akurat pije dużo piwa i ma zakrzepicę w lewej nodze. No, piwo to nie najlepsza rzecz. Ja bym poradził mu dawać piwo na zewnątrz. U nas jest taka metoda, owijanie w piwie, niechaj pospróbuje. Może mu lepiej będzie z tych zakrzepicy. On pije, żeby rozrzedzić krew. Tak. Tak się tłumaczy. No, tak, no. Jak taki kawał pijaków pytają się, u ciebie jest takie marzenie? On mówi, tak, największe marzenie to rzucić pić. Думаю, jak ty marzysz, żeby nie pić, to co tobie przeszkadza rzucić? No wtedy mnie nie będzie marzenia. No. No tak jest. Proszę. A jeszcze spytam przy nowotworze. Przerzut do węzła chłonnego w biodrze prawym. To myślę, że można, nie? Tam tylko jest tabletka hormonalna, więcej tabletek nie używa. No, ja liczę, że możliwe, ale lekarze będą innego zdania. Tak? Bo Ale- im trzeba czymś innym leczyć, no. Nie, tak tabletek nie bierze, tylko ma właśnie hormonalne leczenie i nic więcej. Naświetlania mają być. No. Każdy wybiera swój kierunek. Nic nie będę komentował. I даже nikomu nie chcę przeszkadzać. I nikogo nie chcę даже namawiać na jakkolwiek leczenie, na moje tam, czy na inne. Człowiek sam wybiera. Najwięcej ludzi idą na darmowe leczenie, na chemioterapię. No i już. No to ich wybór i nie ma co даже trzymać tych ludzi. Jak nie ma głowy, to nie da się. No, a walczyć z człowiekiem, który nie chce даже słuchać, to nie ma sensu. No, chce umierać, no to nie będzie miał przeszkadzać. Jest wiele metod, których można spokojnie użyć, nie spieszyć się, powoli walczyć, ale ludzie, no co, powiedzieli. Wierzą lekarzom ludzie i nie chcą. No, to ich problem, to niechaj wierzą. No. Ja tego zdania, że człowiek wybiera swoje życie i śmierć
No. Nie ma leka od śmierci, a przyspieszyć każdy człowiek sam sobie przyspiesza tymi durnymi wyborami tego losu, który on robi od jego życia. Dziękuję. No, proszę Marta. Dobry wieczór. A ja przepraszam, bo niestety nie mogłam uruchomić mojej kamery, więc nie widać mnie, ale śledziłam kilka razy już właśnie wasze spotkania. Tutaj bardzo mi miło poznać i rozmawiać. Może następnym razem uda mi się pokazać. W każdym razie, ja mówiąc o alkoholu, ja miałam taki bardzo nieciekawy incydent właśnie z alkoholem, bo kilkanaście pewnie już lat temu e, dostałam tak jak gdyby, no nazwijmy to reakcji jakiejś, czy to alergiczna, czy nie wiem, co to się działo, ale bardzo czerwone ręce dostałam, cała szyja, cała buzia tutaj, to widziałam, jak to wszystko postępuje, tak szybko idzie mi właśnie po ciele. A ja tam Apis wtedy użyłam na taką reakcję, bo to pomogło. W każdym razie od tej pory próbowałam 2 razy i zawsze jest ta sama reakcja. I nie wiem, bo jeżeli mam jakąś nalewkę, coś używam, to jest okej, jest w porządku i mogę użyć, ale dziwne właśnie to jest, że jakieś inne alkohole, czy to wino, czy to, coś z wódką, prawda, to właśnie taka reakcja następuje. Czy to jest zatrucie organizmu, który nie przyjmuje? Proszę, co pan myśli na ten temat? W wątrobie jedna nie może przetworzyć. To nieważne даже w jakiej postaci pani to używa, czy na zewnątrz, czy do środku, no tak trafia do wątroby. Wątroba jest głównymi organami, które uczestniczą w przetwarzaniu. Procesy chemiczne, fizyczne tam idą i coś tam nie tak. Dobrze. No, wystarczy. Dobrze, oczyszczanie wątroby się kłania w takim razie. No pani, ja tak liczę, że znam oczyszczanie wątroby, tylko nie używają kategorycznie. Boryться. Aha, no tak, bo ja oczyszczałam. Był moment taki, że kilkanaście właśnie lat temu oczyszczałam wątrobę przez 2 razy. Za 3. razem usłyszałam, że 4 razy trzeba, ponieważ z 4 części składa się ta wątroba, więc dobrze by było w ten sposób jakoś to zrobić, jedno takie oczyszczenie 4-krotne. Za 3. razem no troszeczkę jakieś takie objawy miałam zupełnie inne niż za ten 1. i 2. raz, więc troszeczkę mnie to przestraszyło i zaprzestałam tego. У меня есть люди, которые zrobili po 5 oczyszczań, a nie 4. Aha, No, także to, co pani tam chciała zrobić, to nic. aha. Dobrze, dziękuję. Dziękuję pięknie. Dobry wieczór. Ja Dobry. witam na grupie i pana, panie profesorze. Ja chciałabym, jestem tutaj drugi raz, bardzo mi miło słuchać tak na żywo. A ja chciałabym zapytać, w jakim kierunku można by polepszyć rozwarstwienie aorty u 50-letniego mężczyzny. To jest mój zięć, którym właśnie wykryto tą wadę, to się powiększa, więc on wysportowany człowiek i bardzo aktywny, teraz jest przystosowany, że nie wolno mu tam nic wiele robić i zatrzymało mu się trochę życie. Jaki kierunek obrać, żeby wzmocnić tą aortę, te ściany aorty? Co można by zrobić w jakiś naturalny sposób? Bo póki co lekarze na razie każą tylko obniżać do maksimum ciśnienie i po prostu żyć dalej. No, lekarze nie mają racji w tym, co mówią. Problem z aortą i z żylakami to samo. Żylaki też na nogach jest, nie? Raczej nie, bo to on naprawdę nie miał do tej pory problemów zdrowotnych. Sprawa w tym, że u jego będzie podwyższony cholesterol, tak czy nie? Też nie, 140 ma cholesterol. To jest akurat nie na dniach aktualne wszystko. No wtedy nie wiem, cud niejki. Ja
давно już tłumaczył, w czym problem z takimi sytuacjami, to jest tak, że sami aorty, żyły mają malutkie aorty, które dają krew do nich. I kiedy te malutkie aorty zapchane, wtedy nie ma obrotu krwi i te kawałki faktycznie, gdzie dochodzi, to mogą umierać, można powiedzieć. I to może było zdarzyć, jeżeli u niego nie ma problemu z żyłami, z żylakami na przykład, jeżeli nie ma u niego problemy z cholesterinem, to możliwe to było niejakie uderzenie. Jeżeli zajmujecie sportem, może gdzieś ją ktoś rzucił albo uderzył, albo wypadek może jakikolwiek był. To znaczy, on już miał 4 lata temu operację na zastawkę serca, ma wymienioną i wtedy już mu stwierdzono, że przy aorcie serca jest właśnie to rozwarstwienie, które w tej chwili się właśnie mocno powiększyło. No, jeżeli mu już operację robili, to możliwe uszkodzili akurat te żyły, aorty malutkie, które dają krew do nich. I teraz komórki tych części aorty nie dostają krew, i oni, te komórki nie żyją faktycznie. Ciężko mnie powiedzieć, co trzeba zrobić. I oczyszczanie, uruchomienie całego organizmu. Mocna terapia trzeba zrobić. Niechaj jedzie do Swobodzi chociażby. No Ja tak właśnie, myślę. jestem w tej chwili zapisana, więc idę jako taka forpoczta. Więc zobaczę, jak to. Я не вижу, чтобы человек в такой ситуации, и то шибко trzeba działać. No, chociaż powiem, że na przykład ja niewiele by chciał brać takich pacjentów, bo to też niebezpiecznie. Także syn też u mnie też teraz słucha i nie wiem, czy даже weźmie w takiej sytuacji, bo to, no, wy sami wiecie, różne sytuacje mogą być. Wiem, to mam tego świadomość pełną. A jeszcze mam jedno pytanie takie. Czy pan się spotkał kiedykolwiek z ziołami szwedzkimi według austriackiej zielarki Marii Treben? Ja Nie słychał, nic o tym nie będę komentował. już kilka lat u siebie i robię nalewki, bo to kupuję suszone zioła. Robię nalewki na alkoholu. No, ale tak może nie do końca jestem usatysfakcjonowana, chociaż bardzo, bardzo dużo też mi pomogły. Również Leczanki, które mnie, można powiedzieć, no, przekazali wiedzy na ten temat i ja nie chcę nikogo słuchać. Liczę, że to, co ja zrobił, to skuteczne, sprawdzone na tysiącach pacjentów. Także no, co ja będę komentował to, co ja nie spróbował, albo coś, даже nie wiem, co to jest, kto to jest. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Może to jest skutecznie, ja nie mogę nie powiedzieć ni za i ni przeciw, rozumie pani, nie każdemu człowieku coś Bóg daje jakiś kierunek. Albo dla polepszenia jego zdrowia, albo pogorszenia jego zdrowia. Coś człowiek dostanie. W jakim stopniu, to już nie mnie sądzić i nie mnie odpowiadać za to. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i pana również. Też, no, kto tam następny jest? Ja jeszcze w sprawie tych nalewek się tak zastanawiam, bo pan profesor mówi i junior, że na alkoholu 40%. Ja robię dla dzieci, tak, dla mniejszych, nalewkę na różowym winie. Ma mniej alkoholu, to one chyba są wtedy za słabe, co? To może jednak zmienić. Nie mogę też znowu komentować. Z każdym człowiekiem trzeba podchodzić. To mój pomysł był taki, żeby z winem, żeby dzieci nie upijać. Jeżeli jest ludzie wrażliwi na mocny alkohol, to wiadomo sprawa, że trzeba dać mniejszy procent, mniejsze dawki.
Dzieciom też nie dają w takim stopniu, chociaż niektóre dzieci u mnie wytrzymywali więcej jak dorosłe. No, różnie, nie mogę o tym powiedzieć. No. Okej, dziękuję. Spróbujcie. No. W medycynie jest bardzo dobre podejście do wszystkich zabiegów i szczepionek, i wszystko. Najpierw powinny zrobić próbkę, żeby u człowieka nie było alergii, żeby zobaczyć, jak to działa. Także wy też spróbujcie nie na maksa, a powoli zwiększajcie dawki i wtedy będzie dobrze. Kto tam jeszcze? Jeśli chodzi o gronkowca, panie profesorze, czy te mieszanki można stosować do płukania na przykład gardła, jeśli wykryto gronkowca? No, z gronkowcem powiem, że to jest troszeczkę kłopot. Sam gronkowiec, jak łączyться z innymi infekcjami, to on postępuje w niektórych sytuacjach. Alkohol leczy, a w niektórych sytuacjach odwrotnie drażni. Także nie mogę też znowu powiedzieć jednoznacznie. Jest gronkowiec, ale on nie bywa sam po sobie. Jest wiele innych problem i jak on reaguje na alkohol razem z tymi problemami, to nie wiadomo. Czyli raczej nie stosować. Zobaczcie każdy lek. Ja nie mogę powiedzieć, czy stosować, czy nie, jeszcze raz. Każdy powinien zdecydować sam. Nie wy za niego, a jemu trzeba proponować, i niech on czuje swoim sercem, czy jemu to trzeba, czy nie. Zobaczcie ulotki na każdy lek. Mnóstwo przeciwwskazań. Mnóstwo przeciwwskazań, przy których człowiek faktycznie jak przeczyta, umrze tylko od tej informacji. Ale wszystkie to piją te leki. Tak samo alkohol. Mówią, że on szkodzi, його piją wiadrami. No i co? No. Także тут у человека есть право выбора, он повинен выбирать. Dziękuję. Я пропоную, показую, że to działa, a w jakim stopniu to już każdy człowiek powinien zrozumieć sam. Dziękuję. Kto to jeszcze? Dobry wieczór, panie profesorze. Ja chciałam zapytać, czy te mieszanki można stosować na guzy tarczycy? Jak najbardziej. I wszystkie te trzy, czy któraś w szczególności? Ja myślę, że można po kolei wszystkie spróbować. Mhm. Tak samo bardzo dobre było powijać borowiny jeszcze. I to borowiną można naprzemiennie owijać? Można naprzemiennie, ale nie przesadzajcie. Jeden dzień jedna, następny dzień druga na przykład, trzecie. Spróbujcie. A panie profesorze, czy borowinę... Tarczyca jeszcze ma swój problem. Ona bezpośrednio związana z hormonami kobiecymi u kobiety. Także jeżeli wy będziecie działać tylko na gardło, będzie efekt, ale nie taki duży. Trzeba działać jeszcze na organy, narządy kobiece. Panie profesorze, a czy okłady z borowiny można zostawić na całą noc na tarczycę? No też nie przesadzajcie. No nie przesadzajcie. W medycynie tu borowinu używają 10 minut, 20. Ja zrobił, można powiedzieć, dopracowку, my używamy z 2 godziny. To więcej jak wystarczająco. No, a na całą noc co dużo. Przedałkujecie, jeśli będzie gorzej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak, no ja widzę już pytań wiele takich nie ma i dzisiaj skończymy ten temat. Będziemy następny raz patrzeć tam na inne. Uczestniczcie, uzdrawiajcie, żyjcie sami i myślicie, co wy potrzebujecie, w jakim stopniu. Ja daję przepis dopracowany do mnie i do innych ogólnie, ale każdy powinien używać dla siebie indywidualnie
і його душа, його, ну, можна сказати, сили вищі повинні дати сказівки, або чоловік повинен достати. Як я так смішно, але реально powiedział, чи для уздоровлення, чи для зіпсуття здоров'я. Ви мислите, що лікар, або я, або хто, обов'язково повинен уздоровити? Ні. Якщо чоловік сказаний на якийkolwiek проблем, і він ten проблем не усунув, то ніхто в житті тому чоловіку не поможе. Я її що справдив. Неважно, чоловік приїхав на уздоровление, неважно, что эта метода делает на 1000%, але если человеку не дали згоду, чтобы он был здоровый, с горы, nic не поможет. Пам'ятайте о tym. Розмовляйте з тими, хто decyduje o waszym zdrowiu. I róbcie dobre sprawy. Miłość i dobre sprawy mogą zrobić cuda. Wierza, nadzieja, miłość. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Zdrówka. Cześć. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.